Jeśli ktoś obstawiał Harley'a Softaila z 2003 roku, proszę bardzo. No, jest piękny. I wbrew pozorom, znaczy moim, spodziewałem się, że będzie ciężko na nim jeździć. Gładziutko. Hałasu robi co niemiara, ale o takiej radości też. No i pierwsza przygoda z Harley'em za mną. Jadę sobie radośnie w pierwszą trasę i na jakieś 3 km przed stacją benzynową
Co się stało? Skończyła się waha. Można? Można. Co jest fajniejsze, jak się wyprzedza ciężarówkę, to nie trzeba tego planować. To jest coś pięknego. Niesamowite. Różnica w podróżowaniu jest gigantyczna. Trochę z zaskoczenia się okazało, że bak nie był pełny, jak zakupiłem motocykl. Podobno miał być. Stąd tylko te 130 km przejechane i koniec baku, ale jedziemy dalej. Jesteśmy w Krasnostawie, tak w ogóle na stacji. Przejechałem z Lublina do Krasnostawu, czyli jakieś 50 km. No jest mega fan. Zupełnie inny komfort jazdy niż na 125. Nieporównywalnie. Chociaż prędkość komfortowa, z jaką można jechać, to nie szybciej niż 120. Te 120 to już jest tak enough. Już zwiewa z nogi, z podnóżków i no tak lekko trudno się robi, ale jest bardzo przyjemnie, bardzo wygodny. Jestem pod wielkim wrażeniem, naprawdę. Minął pierwszy tydzień z Harley'em. Jest super, bardzo mi się to podoba. Już pierwsza trasa za mną, to w okolicach Krasnostawu. Pierwsze przygody też za mną. Skończyło się paliwo. Dzisiaj sprawdzę
jakie dokładnie spalanie ma w trasie, bo sobie dotankuję tą różnicę, co wczoraj spaliłem i będę wiedział coś więcej, ale o tym w następnym pewnie filmie. Komfort jazdy na eskach to nie jest na motocykl. Jest to przetransportowanie się z jednego punktu do drugiego, tak jak kiedyś sądziłem, ale więcej fanu jest z jazdy po takich zwykłych drogach, powiedzmy to krajowych. Na esce po prostu próbuję zwiać z motocykla. To jest moje spostrzeżenie po pierwszej trasie na dużym moto. No, to na dzisiaj chyba tyle. Widzimy się w następnym filmie.